Dobrnęliśmy do szczęśliwego finału i zakończyliśmy naprawę ciągnika Fendt, aby te ciągniki pierwsze były w Polsce sprzedawane, a tak właściwie najwięcej tutaj pieniędzy chyba też pochłonął silnik. Witam serdecznie wszystkich z warsztatu firmy Korbanek w Tarnowie Podgórnym. Dobrnęliśmy do szczęśliwego finału i zakończyliśmy naprawę ciągnika Fendt 824, czyli ciągnik, model, który tutaj zbudował markę Fendt na terenie Polski przynajmniej, bo aby te ciągniki pierwsze były w Polsce sprzedawane tak na szerszą skalę. Tam wcześniej było kilka sprzedanych serii 600, ale właściwie Fendt 824, prawie że niezniszczalna jednostka. Tutaj zbudował populację i popularność marki Fendt w Polsce, bo przed rokiem 94 na słowo Fendt, to ludzie nawet nie wiedzieli, co to jest, z czym to się je. Dzisiaj oczywiście, kogo by się nie spytać, to Fendt, wiadomo, że jest to duży, właściwie można powiedzieć lider, jeżeli chodzi o produkcję ciągników rolniczych. A tutaj mamy taki właśnie model 824 Favorit Turbo Shift, czyli ciągnik z przekładnią, z półbiegami. Wtedy to była zupełnie nowość w latach tam jeszcze 90., a ten konkretny egzemplarz jest z roku 97, czyli gdyby tak liczyć, ma pełne 23 lata, właściwie 23,5 by tak można tu w zaokrągleniu powiedzieć, bo jest z połowy roku 97. Ciągnik z przebiegiem ponad 22 000 godzin. I tak jak tam wcześniej w filmach, to tutaj trafił, ponieważ według użytkownika był tam poślizg na sprzęgach półbiegów, natomiast finalnie okazało się uszkodzone turbosprzęgło, a tak właściwie najwięcej tutaj pieniędzy chyba też pochłonął silnik, który się okazało, że niestety też wymagał remontu, ale to troszeczkę tutaj jakby się przyczyniło do remontu tego silnika, błędy w poprzednich jakichś tam drobnych naprawach wykonywanych chyba samodzielnie i to skutkowało, że ten silnik niestety wymagał remontu. Niestety nie jest to oryginalny silnik z 97 roku, bo patrząc po historii, ten silnik miał remontowany 9 lat temu i wtedy to stan licznika bodajże około 8000 mniej, czyli gdzieś tam w granicach 14-15 tysięcy miał przepracowane. Dzisiaj ma 22, i ten silnik po remoncie nie wytrzymał tak długo, ponieważ tutaj pokażę, turbosprężarka i tutaj połączenie kolektora rury właściwie ssącej pomiędzy filtrem powietrza a turbiną i tutaj mamy takie kolano aluminiowe. Niestety turbosprężarkę ktoś wcześniej wymieniał i się okazuje, że została zamontowana turbosprężarka zwykła, gdzie normalnie jest tutaj przewód gumowy, a nie kolano aluminiowe. Wtedy kołnierz, na który jest mocowana ta rura, jest troszeczkę przy aluminiowej jest troszeczkę dłuższy ten kołnierz, przy gumowej troszeczkę krótszy. To gołym okiem nawet ciężko zauważyć. Natomiast uszczelnienie, tutaj te kolano jest, w środku tam jest o-ring i on musi odpowiednio głęboko wejść, żeby tu dobrze skręcić i niestety turbina zaciągała nam niefiltrowane powietrze. I w efekcie skończyło się jak się skończyło, że cylindry, właśnie tłoki, pierścienie, ale też i tuleje cylindrowe dostały popalić. W związku z tym niestety przyszło wyremontować silnik. Ale to jest tak, jeżeli ktoś może z niewiedzy, niedopatrzenia, i taki mamy później efekt, jak to wygląda. Pompa wody dodatkowo tutaj w ciągniku została wymieniona, ponieważ też była nieoryginalna i też to powodowało też, że pasek niestety w linii, ponieważ ta pompa, powiedzmy, prawie tak samo wyglądała, ale prawie robi różnicę.
Jak to tu wygląda? W tej chwili tutaj mamy tam układ napędowy, paski klinowe. W tej chwili to idzie ładnie. No, widok na turbinę z tej strony. To jest wszystko czyste. Silnik już pracował oczywiście i tutaj już był testowany. Nie hamowaliśmy go na hamowni, ponieważ jest po remoncie, się musi też troszeczkę ułożyć. I tutaj, gdybyśmy go zbyt mocno na hamowni obciążyli, no to też wtedy ten proces docierania silnika byłby niewłaściwy, właściwie zły. No i mogłoby się to też wtedy źle skończyć. Dodatkowa rzecz, tutaj pokażę też jeszcze trochę fragment, tu widać obudowa mechanizmu różnicowego przedniej osi. I to też tak troszeczkę może przypadkiem, no bo w zakresie jakby naprawy nie mieliśmy tego robić, no ale później stwierdziliśmy, że no niestety trzeba zrobić to wszystko dokładnie. Nawet troszeczkę wbrew woli właściciela, no bo jak rozbieraliśmy zwolnicę, żeby naprawić układ hamulcowy, to w prawej tylnej zwolnicy no stwierdziliśmy brak oleju, czy bardzo małą ilość oleju, no i wtedy tam już też nawet układ planetarny tej zwolnicy jest w nie najlepszym stanie. Natomiast tutaj wspólnie uzgodniliśmy z klientem, że ten układ zostawimy, wlejemy świeży olej, trochę gęściejszy, tak żeby to chodziło, natomiast tam bardziej się już teoretycznie nie zepsuje, znaczy no może się bardziej zepsuć, natomiast na to, co w tej chwili tam jest, to będzie to chodziło, a gdy się rozwali, no to i tak jakby większych kosztów nie będzie niż gdyby miały być teraz, bo naprawa takiej zwolnicy, czyli wymiana przekładni planetarnej, to jest rząd wielkości ponad 20 000 złotych, więc na ten moment to zostawiliśmy, ale mając na uwadze, że w tylnej prawej zwolnicy nie było oleju, postanowiliśmy, żeby sprawdzić dokładnie poziom oleju w przednim moście, no bo wiadomo, że z hydrauliki, ze skrzyni mieliśmy spuszczony, tam jest świeży olej, silnik był remontowany, to też świeży olej, no i wtedy spuszczając olej z przedniej osi wypadły, no nieduże, ale jednak opiłki metalu, co też tutaj postanowiliśmy wtedy sprawdzić, skąd te opiłki, no wiadomo, z przedniej osi, ale z jakiego dokładnie elementu, no i wtedy wyszło, że zmieliły się podkładki pomiędzy satelitami a obudową, wytarła się obudowa, no i niestety trzeba było tą obudowę wymienić, która też niestety no, kosztuje około ponad 8 000 złotych, co też jednak tutaj na wartość całej naprawy ma znaczący wpływ. No ale w tym ciągniku w tej chwili powiedzmy, że działa wszystko tak jak powinno działać. Silnik jest po remoncie, turbosprzęgło po naprawie, układ hamulcowy po naprawie, po wymianie tarcz hamulcowych, sprawdzony wałek ten od tegoręcznego hamulca jest naprawiony. Z elektrycznych rzeczy tutaj też troszeczkę było takiej dubaniny, no bo były też błędy elektryczne, ale to na przykład dźwignia zmiany biegów, czyli tam, gdzie się przełącza zakresy, czyli te półbiegi czy żółw zając, niestety też trzeba było ją wymienić, ponieważ tam generowała ona błędy i niewłaściwie te przełączenie działało. Taka dźwignia też niestety kosztuje troszeczkę pieniędzy, a tutaj z tych elektrycznych to chociażby skrzynka bezpieczników, która została wymieniona na nową, ponieważ styki są już tak przegrzane i tu nawet widać, że tutaj już jakieś były próby ominięcia, ale to te styki przegrzane, te bezpieczniki nie zawsze łączyły, ale mogło to też spowodować na przykład powstanie pożaru i wtedy jakieś tutaj przegrzanie, zapali się i, że tak powiem, może iść z dymem ciągnik, ale nie tylko ciągnik, bo to może się niestety zdarzyć wiele innych rzeczy. No, czujnik ciśnienia, przełącznik sterowania podnośnikiem. No, trochę tych tutaj, tak widać, taka dosyć pokaźna skrzynka o bardzo dużej wartości, bo gdyby te części tutaj leżały nowe, to one chyba były więcej warte niż cały ciągnik taki przed naprawą, a ciągnik jest no, dużo większy od tej skrzynki, no, ale to tak zawsze jest, że ta cena części, no potem może niektórych tam trochę dziwić, że tyle to kosztuje, no ale takie niestety są realia i
I tutaj producenci dosyć często każą sobie płacić dosyć duże pieniądze za części zamienne do maszyn, ale nie tylko do maszyn. Tak samo jest w samochodach, że teoretycznie można kupić w miarę tanio samochód, natomiast gdyby go naprawiać, to wtedy niestety te koszty są dosyć znaczące. Także wartość naprawy, czy włożonego tutaj, tych włożonych części i robocizny na pewno przekroczyła znacznie wartość ciągnika przed naprawą, ale reasumując, teraz jest ciągnik sprawny, gotowy do pracy i myślę, że kilka lat spokojnie będzie pracował, oczywiście przy założeniu, że obsługa będzie jak najbardziej tutaj w porządku. No i nie będzie takich niespodzianek jak na przykład z tą turbosprężarką, że została zamontowana nie do końca od tego modelu silnika turbosprężarka. No i spowodowało, co spowodowało, bo to, że jest silnik MANA, to nie znaczy, że to jest każdy silnik jest taki sam. I tutaj są pewne niuanse i wtedy no, można przez przypadek, przez niewiedzę zepsuć sobie maszynę.